Witajcie, ja się nazywam Michał Tkowski i to jest nasz blog rodzinny. Jak co piątek raport z naszej budowy na Filipinach domu i małego resortu i odpowiadam na pytania wasze w komentarzach z filmów wcześniejszych. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejne kilka dni budowy. Na budowie jest kładziony dach i jest wykończenie okien. Pod wstawienie okien można powiedzieć prawie stan surowy zamknięty. No ale trzeba wstawić okno do tego czasu. Więc, żeby wam nie przedłużać, to najpierw komentarze. Słuchajcie, pierwszy komentarz. Doris S30 napisała: czyżby Lili powiedziała tata? Michał, czy Jerlin lubi być w Polsce? Czy nie ma nic przeciwko, że będziecie mieszkać pół roku tutaj? Jak ona tak naprawdę czuje się u nas? Słuchajcie, jeśli chodzi o to, czy nie ma nic przeciwko, czy będziemy mieszkać pół roku w Polsce, pół roku na Filipinach, to ogólnie nie ma nic przeciwko. Lubi być w Polsce i tak naprawdę gdyby miała do wyboru, to wolałaby być tylko w Polsce, z tego co mi mówiła. Jak widzicie, dzisiaj mnie nie ma z nami Jerlin, bo się zajmuje Lili. Ale weźcie pod uwagę też, że ma rodzinę tam, mamy tam rodzinę, więc chcemy ich odwiedzać i ja też lubię ciepłe kraje, dlatego wolę zimę spędzać gdzieś indziej poza Polską. I nie zapomnijcie, bo cały czas widzę, że ponad 70% z was nie subskrybuje kanału, więc jak chcecie oglądać moje vlogi i chcecie, żeby było więcej materiału, to zapraszam do subskrypcji kanału, łapkę w górę i komentarz taktyczny i jedziemy z kolejnym pytaniem. Mało tych pytań było, ale odpowiemy. Krzysztof Brzezina ze Szczecina. Nie no, żartuję. A będziecie robić jakieś dodatkowe instalacje typu wentylacja mechaniczna z uzyskaniem chłodu, własną studnię z systemem nawadniania i inne tego typu bajery? Nie, z tego co wiem to nie. Co do instalacji wentylacji mechanicznej z uzyskaniem chłodu, to powiem szczerze, się na tym nie znam. Jeśli chodzi o studnie, no to będziemy mieli po prostu zbiorniki, będzie studnia miejska. Taki jest plan. Jeśli będzie jakiś problem z tym, to wtedy się będzie myślało o wybudowaniu studni. Z tego co słyszałem, mało kto buduje studnie na Filipinach. Tym bardziej, że pewnie by musiała być dosyć głęboka, do tego uzdatnianie, coś tam. Jakoś tego nie widzę. Kolejne pytanie. Aga Aganowska 9294. Michał, a co z wodą? Robisz własną studnię? Ondulin ma na dachu domu inną lub plaster miodu, ale sprawdza się od wielu lat. Gwarancję mam na 15. Po 15 powinno się ją wymienić na nową. Z Agnieszką pilnującą budowy to był strzał w dziesiątkę. Wątpię, żeby tak wszystko szło, gdyby jej nie było z tą kamerą. Wszystkie Agnieszki są fajne. Słuchaj, dziękuję Aga. Jeśli chodzi o Ondulin, to malutka wtopa. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zmienić dachu. Dlaczego? Dlatego, że się doczytałem, że panele słoneczne nie mogą być zainstalowane na Ondulin. Więc już na siłowni i na pokojach do wynajęcia będzie blacha. Z tego prostego powodu, że będę chciał zainstalować tam panele słoneczne. A co do domu, dowiem się, ale z tego co czytałem w internecie, to nie można instalować paneli słonecznych na Ondulin. Napiszcie w komentarzu, jakbyście wiedzieli, albo mieli jakieś takie sprawdzone źródło i tak jeszcze się dopytam, żeby być pewny, bo tak naprawdę nasz dom jest najlepiej usytuowany w stronę słońca, tak? Przechodzi i to jest idealne miejsce, dlatego i siłownia też będzie w idealnym miejscu, jeśli chodzi o kąt nachylenia dachu z kierunku słońca. Ale zobaczymy, jak to będzie. Wiecie, no nie wiem, jak jest z łatwopalnością Ondulin, bo nieraz jest jakiś problem w zwarciu, prawda, w panelach słonecznych i to może być powód, dlaczego się nie instaluje na Ondulin z tych z paneli słonecznych. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Maria D-R7V. Strasznie rozpieszczasz swoje dzieci. Czy to dobre? Nie wiem, nie wydaje mi się, że rozpieszczam moje dzieci jakoś bardzo. Okej, no trochę zabawek mają dużo, ale widzę po synu, po Aleksie, który ma 10 lat
i nie jest jakoś super rozpieszczony, prawda? To względna Jenny mi coś tam czasami mówi, no ale wiecie, bez przesady. To są moje dzieci. Jak się słuchają, no to dostają nagrody. Idziemy dalej. Kolejne pytanie. Johnny Bubel 303. Powiem tak, od 3 tygodni sam... to jest pytanie odnośnie tego kuriera, który rzucił paczką. Od 3 tygodni sam rozwożę paczki i nie wyobrażam sobie, żebym miał dzwonić do każdego klienta, że jestem pod domem z paczką. Ale pan kurier, myślę, że straciłby pracę, jeśli wysłałbyś ten film do firmy, w której pracuję. Pozdrawiam. Słuchajcie, był kolejny kurier DHL-a, już inny, i po prostu położył paczkę przy drzwiach. Też nie zadzwonił. Wiecie, z tym dzwonieniem to nie ma problemu, ale do drzwi no już można zadzwonić, to jest metr odległości, prawda? Dla osób, które nie mają kamery, to ja nie wiem jeszcze jak to jest z domami czy z mieszkaniami z przynoszeniem paczek, no ale wiecie, jak mieszkałem wcześniej w bloku, no to zawsze ktoś dzwonił do drzwi. No bo wiadomo, jakby zostawił kurier na klatce schodowej paczkę, to by szybko zginęła. A tutaj to jest bardzo różnie z tym, czy dzwonią do drzwi, czy nie. Dobrze, że przychodzi SMS, no i mówię, i mam powiadomienie, jak jest każdy ruch pod drzwiami, więc jest to wygodne. I jeśli chodzi o komentarze, to by było na tyle. Jak będą jakieś nowe, no to za tydzień będziemy odpowiadać. Oczywiście wszystkim dziękuję bardzo za miłe komentarze w filmie z poniedziałku i filmie ze środy. Jest nam bardzo miło. I teraz chciałem Was zaprosić do oglądania filmu. Jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, znalazłem fajną aplikację i program do sprawdzania pogody. Takiej powiedzmy na 3 dni do przodu. I jak ona się tam będzie rozwijała. Zobaczcie, otworzę Wam. Ona się nazywa Zoom Earth. Słuchajcie, to jest aplikacja Zoom Earth, gdzie łatwo sprawdzić, kiedy będzie padało w najbliższych kilku dniach i czy nie będzie na przykład jakichś tajfunów. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie Azję Południowo-Wschodnią, Filipiny i mamy tajfunik, który przechodzi, kolejny. Jakbyśmy sobie wzięli wcześniej, wstecz, to tutaj był ten tajfun, który przechodził ostatnio przez Filipiny, o którym mówił Mariusz, prawda, Rafał i wszyscy. On przechodził przez Luzon. I potem tutaj trochę dużo padało w Da Nang w Wietnamie. Ale możemy sobie zobaczyć, prawda, obecnie na jakim jesteśmy etapie. Mamy 30. I zobaczymy sobie naszą miejscówkę Cebu, Dumaguete. I mamy tutaj wiatr na przykład, jakiej prędkości jest, w którą stronę. I możemy sobie co godzinę wziąć do przodu, jak się zmienia. Mamy deszcze właśnie i zachmurzenie. Widzicie, tutaj pokazuje w ten sposób, że jest deszcz. Możemy też sobie oddalić, gdzie są jakieś burze, gdzie są większe opady, to jest ciemniejszy kolor. Bardzo fajna, do tej pory tego nie używałem, teraz zacznę, zobaczymy jak się to będzie sprawdzało, prawda? Zobaczcie, w tej chwili tajfun jest, jutro będzie nad Tajwanem. O kurczę! Będzie przechodził przez środek Tajwanu. Prędkość będzie miał tutaj, poczekajcie, się zatrzymam. No tutaj, jak będzie przechodził przez tajfun, będzie wchodził w Tajwan przy około 220 km na godzinę, potem 215, jak już będzie stricte na Very Strong Typhoon jest napisane i będzie malał już za Tajwan. No to może być tam problem na Tajwanie. Na pewno ich zaleje, bo widzicie tutaj ta żółta, biała prawie plama to jest 30 mm deszczu na godzinę. I oczywiście mamy całą mapkę. Zobaczmy jeszcze nasz Madagaskar. Tutaj idealna pogoda, zero chmur jak widać. Tutaj mamy wyspę Nosy Be. Helville to jest stolica tej wyspy, znaczy stolica, no takie największe miasto, prawda? Jaki deszczyk się pojawia, widzicie. Idealna pogoda. Dobra, nie będę Was za tym. Zobaczcie, przetestujcie z tą apkę. Ja wcześniej używałem Pogoda i Radar, tam Weather and Radar i też bardzo dobrze się sprawdzała. Też mam mapkę, prawda, i można było na kilka dni do przodu. To jedziemy z naszym resortem.
Część 17, słuchajcie. 198 dzień budowy. Są w trakcie kładzenia dachu. Ostatnio skończyliśmy na 197 chyba dniu, gdzie zaczęli dopiero kłaść dach. Przepraszam drodzy z góry za jakość materiału. Agnes dopiero się uczy obsługi kamery i coś pomieszała z automatycznym ustawianiem ekspozycji i w niektórych miejscach jest prześwietlone, niektóre za ciemne, nie zawsze ostrzyło jej, albo się aparat psuje. A gdyby ktoś pytał, to używa aparatu Sony Zivi 1F. Kładę naszą ondulinę. Dla tych, co się znają na tym, to mogą powiedzieć, prawda, czy dobrze to robią. W ogóle Jenny powiedziała, że mało trenuje, bo mój łokieć cały czas się nie goi i kazała mi pić z tego kubka. Ale tylko czasami. Do trenowania barku. Wielcą ładnie. Sporo ich tam pracuje w tym momencie przy tym dachu. Jedna grupa zaczyna z jednej strony, druga z drugiej. A tutaj spawa te boki, które były wcześniej spawane, robione. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. O. Kolejne dwie położone. Wreszcie dom będzie wyglądał jak należy. Sto 198 dzień od podpisania kontraktu. No sporo lało, to było tak naprawdę marzec, to jest dopiero początek pory deszczowej. Marzec, kwiecień, naprawdę, dobra, w maju powiedzmy się zaczyna ta pora deszczowa, taka stricte. Jeszcze zależy w której części, czy w południu, czy to na południu, czy na północy Filipin. Tu już mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 paneli, można powiedzieć, położonych. Drzwi już są wykończone. Kolor jest taki brązowo-czerwony, tego kamera nie oddaje, powiem Wam. Dwa, 4, 5, 6, 8, 9, 10 osób z jednej strony pracuje. Wiem z wieści z ambasady od Pawła, z jego filmów, chyba z tego co wiem, to przestał nagrywać, że jemu przy instalacji paneli solarnych przewiercili dach i zalało mu chałupę. Dlatego ja tego dopilnuję, żeby i w trakcie montażu paneli solarnych i też tutaj, bo przy ondulinie to wystarczy, że użyję złej śruby albo przekręci 2 razy i będzie ciekło. Więc to trzeba bardzo dobrze sprawdzić przed jeszcze montażem sufitów podwieszanych. Popatrzcie się, jak oni chodzą. No to tylko niby 3 metry. Ale tutaj pan w żółtej koszulce i w klapkach. No nie ma idealnej jakości tego obrazu. A tutaj działka za naszym domem. Z tego co wiem, to jest do kupienia, ale strasznie dużo chcą pieniędzy, bo 2,5 tysiąca peso za metr kwadratowy to jest prawie 200 zł. 6000 metrów tam jest? No, ponad połowa dachu położona. Więc kładą tą matę izolacyjną.
od Ondulin. Tutaj widzicie domy naszych sąsiadów. Podejrzewam, że się strasznie zaczynają denerwować, bo nasz dom zaczął być budowany później, a jest już dach, a oni dopiero mają pierwsze piętro budowane. Ale już widzę zrobiona wylewka, tu już ściany stoją, więc nie ma tragedii. Chciałbym nakładki zobaczyć, jak robią. I naprawdę ważne jest, jak to zrobili to łączenie. O, to już jest 199 dzień budowy, czyli kolejny dzień. A tutaj kącik gastronomiczny. Zastanawiałem się, ile wody potrzeba wlać, żeby rozrobić orężatkę. Nestle widzę. Za dużo wody chyba. Trzeba trochę zlać. To taki gratis od nas, prawda? Te 20-30 zł wydajemy dziennie po prostu, żeby im tam jakieś napoje dać. Do tego firma, z tego co wiem, to nie zapewnia. I jakieś tam przekąski, snaki, prawda? No i zaczęło lać. Pół dnia pracowali i zaczęło lać. No i to ostro. A no to jest spawają, więc to jest, wygląda jak grill. No, tej części jeszcze nie zdążyli zrobić. Leje się do chałupy. No, jeszcze z 30% dachu co najmniej. Ale ładnie leje, widać. Kamera może idealnie nie oddaje, ale widać. Przestało padać. Z tego co wiem, to pracowali tylko pół dnia, bo zaczęło padać, ale też zabrakło materiałów. Chyba dachu im zabrakło na tamtą część, dlatego nie skończyli. No ale ładnie to wygląda. Jakbyście się dziwili, dlaczego tak wysoko są drzwi, no to dlatego, że tam będzie poziom 0. I kolejny dzień. 200 dzień od podpisania kontraktu. Yes! O to chodzi. Liczę, że te w 1,5 miesiąca położą płytki i zrobią instalację do końca, bo chcemy przyjechać już na gotowe na Filipiny. W razie czego mamy jeszcze oczywiście awaryjne. No i do tych wszystkich niedowiarków mówili 2 lata. 2 lata. 200 dni od podpisania kontraktu. Jestem ciekawy, jak długo trwa budowa w Polsce domu z pozwoleniem, czyli powiedzmy 160-metrowego, od zakupu działki po wybudowanie. No wątpię, żeby się w rok zmieścić. Na same pozwolenie nieraz trzeba czekać kilka miesięcy. Ja pamiętam, jak raz się starałem na pozwolenie, to pół roku wszystkie dokumenty trzeba było. To akurat prawda pod usługowy lokal, ale nie dom, ale pół roku trwało załatwienie pozwolenia. I teraz etap, jak już dach stoi prawie cały, to będą chyba wykańczać okna. Jeszcze siedzą na dachu w klapeczkach. BHP pierwsza klasa. Muszę im jakieś prezenty pokupować, kurczę, za dobrą robotę, jeśli będzie dobra. Tu najbardziej ten newralgiczne miejsce to jest te zgięcie domu, prawda? Mam nadzieję, że majster, który to robi, to wie, jak to robić. Z tego co wiem, to te śruby są z uszczelką. Takie specjalne właśnie do instalacji Ondulin.
To się nazywa po polsku płyta bitumiczna. No ale jest taka firma najbardziej właśnie znana chyba Ondulin, która się tym specjalizuje. Tego typu pokryciu dachów. O! Tylko taki kawałek mi został. Po 200 dniach wreszcie skończyli dach. Ładnie to wygląda. Nie wiem dlaczego tu jest odwrócona mata. To mnie zadziwia tylko trochę. No i czyszczą podłogę. A mówiłem wam nie robić jeziora i nie rozrabiać cementu na podłodze. No to jeszcze w salonie. Siedzą i skubią tą podłogę. No ale trochę będą mieli roboty. Tylko mi dziury nie zrobić, panowie. Bardzo ładnie. Syzyfowa praca, bym powiedział. A to gwoździe, których używali do Ondulin. No i są z taką uszczelką niby. Nie znam się, możecie napisać w komentarzu, czy takich się używa. 201 dzień budowy. Jesteśmy w naszym, w biurze, tak naprawdę w naszym studio, gdzie będzie moje centrum dowodzenia Igerlin. I zaczynają robić te wykończenie pod wstawienie okien. No, jestem ciekawy. Dużo tego musi nawalić. Tak naprawdę. I tutaj jest pokój dziecięcy. Będzie 2 duże okna. Tamten widzę coś maluje na zewnątrz. Tutaj jest pomieszczenie gospodarcze i salon. I wszędzie okienka robią. Fajnie. No i to jest woda miejska, prawda? Pytanie, czy takie ciśnienie jest normalne, czy akurat oni po prostu takie mają. Prawie skończone. A ten jeszcze. No tutaj było duże jezioro ostatnio, 2 tygodnie temu, pamiętam. To nasza sypialnia. Tu już jest wykończone. Coś z ostrością ma. No ładnie to wygląda. Dach położony. Okna wykończone, tylko wstawić okna. No i teraz muszą się zabrać jeszcze za siłownię i za apartamenty. No, mamy koniec października, mamy listopad, grudzień, styczeń. 3 miesiące. Będzie poślizg jak nic.
Miesiąc, 2 miesiące poślizgu będą mieli. I tu jest nasze apartamenty. Czekają cały czas na wylewkę. I mamy 202 dzień od podpisania kontraktu. Ja to mówię o dzień budowy, dlatego że po prostu tak naprawdę 2 tygodnie po podpisaniu kontraktu, czy nawet tydzień, już zaczął być stawiany płot. Tu mamy kontakt w naszej sypialni, włącznik światła. Tu mamy jeden kontakt, drugi, a nie, to jest w naszym studiu. Trzeci, czwarty i na środku jeden. Czyli 5 kontaktów będziemy mieć w studiu. To jest nasza sypialnia. Widzę 2 kontakty, tylko nie wiem czemu jeden jest po środku okna. Jak łóżko pewnie będzie centralnie, jak będzie okno i po lewej sobie powiedzmy zrobimy garderobę, czy tam jakąś szafkę na ubrania. Tutaj raz, 2, 3, 4 widzę. I włącznik 4 albo 5 i włącznik światła. To nie wiem co to jest, czemu tak jest rozwalone. Zbrojenie jeszcze wystaje. I łazienka nasza. Tu będzie pewnie podgrzewacz wody, podłączenie i włącznik. Widzicie, jest teraz prześwietlone, za dużą pozycję dała. Już kolejny film powinien być normalnie, bo powiedziałem mi jak to zrobić dobrze, ale ten nie jestem z tego zadowolony. Próbowałem coś z tym zrobić, ale nie dało się więcej, lepiej. Mamy włącznik, jedno gniazdko, drugie gniazdko i trzecie. 3 gniazdka w pokoju dziecięcym numer 1, to jest pokój dziecięcy numer 2. Też mamy włącznik i chyba 3 gniazdka. Raz, to jeszcze nie skończyli okien. 2 i 3. I jeszcze cały czas przecieka dach, bo nie założyli. Chyba im zabrakło po prostu 2 albo 3 kawałków duli. To jest łazienka, tak zwana gościnna dziecięca. A nie, to jest pomieszczenie gospodarcze, bo tutaj tu będą wszystkie bezpieczniki, prawda, zainstalowane. I nasz salon z aneksem kuchennym. Niby 162 metry ma mieć dom, a tak wydaje się mały. Czyli trzeba się jakoś pomieścić. Więc jesteśmy na Filipinach. To będzie pod lodówkę jedno. Może pod zmywarkę. Będzie centralne, ciepła, zimna woda chyba widzę. Zrobimy tak, bo widzę, są po 2 zrobili. Włączniki. Tu jeszcze im dół został do wykończenia. I tutaj też nie wiem, czy nie zrobię jednej zmiany, żeby był ten prąd jeszcze na wysokości, jak telewizor będzie wisiał. Ale to zobaczymy. I dom z zewnątrz. No jest spadek około na tych 15 metrach. Trzeba liczyć, że jakieś 80-90 cm. Powiedzcie mi w komentarzu, czy to nie jest tak, że przed rozpoczęciem budowy nie taniej jest wyrównać poziom? Może ze względu na to, że tam są duże opady, żeby było po prostu równo i dopiero za działką spadek był. Tu mamy instalację wodną i kanalizacyjną. To jest kanalizacyjna, tak? Wydaje mi się, że najpierw chyba łatwiej jest wyrównać działkę, dopiero potem zacząć budować. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu.
Na materiałach chyba nie oszczędzali za bardzo. Wiecie, pierwszy raz jestem tak na budowie. Nawet gdybym tam był w tym momencie, to pewnie codziennie by mi się nie chciało jechać i oglądać tej budowy. A tutaj przez to, że Agnes jest zatrudniona, jest codziennie, nagrywa. Dzisiaj to chyba jest święto tego 202 dzień, 202 dnia budowy. Jest święto, dlatego nikogo nie ma na budowie. W niedzielę i święta nie pracują, a sporo jest tych świąt na Filipinach. Bo mają wszystkie katolickie, mają też muzułmańskie, no i te swoje narodowe też mają święta. Tutaj jeszcze wykończenie tego dachu muszą zrobić. Na pewno. O, pieski. Brownie i Dark Brownie. Co do psów, dalej się nie dowiedziałem, jak mają na imię. Tu już są zamontowane te. A, to z tyłu jeszcze nie jest zamontowane, dlatego nie dokończyli. No i cały dom dookoła. Tu będzie oświetlenie jakieś zewnętrzne. No, słuchajcie, ja nie jestem wymagający, jeśli chodzi o dom. Ma nie przeciekać, ma być solidny. To są dalej Filipiny, nie możemy wymagać na Filipinach tego samego, co mamy w Europie. Z przodu mamy tutaj z 2 metry chyba tak naprawdę tego daszku. No zobaczymy, jak to będzie zakończone, prawda? Jak to będzie wyglądało. Tu jest siłownia. Jeszcze jest niepowiększona, z tego co wiem. No i tyle, koniec. Słuchajcie. 23 minuty z budowy. Słuchajcie, dziękuję Wam za komentarze. Oczywiście pamiętajcie o naszym Patronite. Zapominam cały czas o nim wspomnieć. Jeśli chcielibyście do nas przyjechać i już teraz wspomóc naszą budowę i małego resortu, to potem wszystko, co zainwestujecie w Patronite, możecie wydać u nas w resorcie, jak skończymy. Akcja oczywiście jest do końca budowy resortu. Później albo skasuje Patronite, albo go przemianuję na coś innego, ale na pewno nie będzie w tej samej wersji, jak już będzie możliwe rezerwacja na czy to Bookingu, czy Airbnb, czy na Agodzie, czy też online na stronie. Strona też jest powoli w budowie, więc zapraszam Was do zostawienia komentarzy, łapki w górę, naciśnijcie subskrypcji, żebyście nie pominęli kolejnego materiału. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku już w poniedziałek.